Dzisiaj będę jadł 20-centymetrową, mięsistą kolbę, z której skórka już schodzi i czekałem na to kilka dni. Siemka, ja jestem Adacho, a to jest prawdopodobnie najbardziej niesamowity owocowy opening i nawet jeśli was to nie obchodzi, musicie zobaczyć to, co dzisiaj będę jadł. To jest coś nieprawdopodobnego i muszę podziękować Witkowi i Michałowi i powiedzieć wam, skąd to się w ogóle wzięło. Kiedy ja już myślałem, że owocowe openingi są na równi pochyłej w dół i już nie wiedziałem naprawdę, co wam tutaj pokazywać w tych odcinkach, bo owoce powoli się zaczęły kończyć, Witek i Michał z akcji Pomaganie za Jechanie przybyli mi na ratunek. Tak naprawdę to Witek, bo to on poleciał na Maderę i stamtąd przywiózł ten owoc, dał go Michałowi, Michał odkroił pół i wysłał mi drugie pół paczkomatem. Zastanawialiście się kiedyś, czy Monstera, czyli ta roślina, którą pewnie część z was hoduje w domu, wydaje owoce? Okazuje się, że wydaje owoce. I to jest tak naprawdę pół, więc drugiej połowy nie mogę wam pokazać, musicie sobie wygooglować. Owocu, który ma nazwę, z tego co tutaj wyczytałem w internecie, Cerryman. Mam nadzieję, że to nie jest Kerryman, tylko czyta się tak, jak się pisze. Choć w domowych warunkach Monstera nie wytworzy owocu, to jednak warto wiedzieć, czym on jest. Cerryman, bo pod taką nazwą jest znany na świecie, ma postać mięsistej kolby osiągającej długość nawet 20 cm. I wiecie, co jest najbardziej niesamowite w tym owocku? Że trzeba być cierpliwym, kiedy się go je. Tak się składa, że ja w owocowych openingach zazwyczaj lubię się zaskoczyć, lubię się zaskakiwać, wiecie, gryźć coś, co nie powinno być gryzione, jeść coś, co nie powinno być jedzone, ale w tym przypadku trzeba uważać. I nie zachęcam do tego, żeby być nieostrożnym przy jedzeniu tego owocu, ponieważ jest on w stanie was zranić. Naprawdę, może was on oparzyć, w sensie, że wywoła silne opuchnięcia przełyku, podrażni wam w gardło, będziecie mieli opuchliznę i jest to spowodowane tym, że niedojrzały owoc Monstery ma wysokie stężenie kwasu szczawiowego. Jedliście kiedyś zupę szczawiową? No właśnie, zupa szczawiowa była bardzo smaczna i to nie jest w ogóle podobne do zupy szczawiowej. Więc jeśli jesteście fanami zupy szczawiowej, to nawet was nie zachęcam do tego, żeby jeść niedojrzały owoc Monstery. Po czym poznać, że owoc Monstery jest dojrzały? Po tym, że płytki, muszę wam go pokazać z bliska, po tym, że te sześciokątne płytki zaczynają same z siebie odpadać. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie takie zjawisko. Te płytki same z siebie odpadają. Jeszcze wczoraj tak nie było. Ten owoc leży już u mnie 3 dni bodajże i chciałem go zjeść następnego dnia. Tak się składa, że te ostatnie tutaj są troszeczkę już zszczarniałe ze względu na to, że to było miejsce, w którym to się Michał musiał mi to odciąć, więc z natury jest troszeczkę czarniejsze. Żebyście widzieli, co robię, to może zrobię wam hollywoodzkie ujęcie. Dawno go nie było. Tak jak mówię, końcówka jest już troszeczkę zczerniała ze względu na to, że Michał mi właśnie wysłał połowę, ale... I wiecie co? Dobrze też, że przeczytałem, że się je tak naprawdę ten miąższ, który jest w środku, a nie te właśnie sześciokątne płytki, które tutaj odrywam. Owoc Monstery oferuje nam się właśnie takimi partiami, częściami. Na początku zaczynają odpadać te części owoca, jak widzicie one już same odpadają, ale jeśli chodzi o dalsze tak naprawdę, to muszę tutaj przyznać, że czuję coraz większy opór, więc może nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, żebym otwierał go aż tak bardzo, ponieważ wydaje mi się, że tutaj właśnie może być ta szczawiowa, która mogłaby mi podrażnić przełyk. Muszę tutaj uważać, żeby to mi nie spadło na ziemię, bo jeszcze jakiś kot w mieszkaniu postanowi to zjeść i będzie tragedia. Także obiera się to w taki bardzo łatwy sposób, ten owoc nam po prostu jasno sygnalizuje, którą część możemy zjeść, a którą nie. Jak widzicie, ta część jest już troszeczkę luźna, teoretycznie mógłbym ją jeszcze zdjąć, ale dalej już nie chcę tego robić, bo po prostu to są takie płytki, które... No może jeszcze tutaj troszeczkę tak równo zrobię. To są płytki, które jeszcze nie odchodzą, także będziemy dzisiaj spożywać coś takiego. Ta część jest jadalna. Jeśli chodzi o smak, wiecie jak to pachnie? Ten zapach jest bardzo intensywny. Zapach jest bardzo intensywny i bardzo słodziutki. Ja już oczywiście, tak jak mówiłem, musiałem sobie trochę na ten temat przeczytać, ale nawet jeśli bym nie czytał, to zapach by mi zdradził troszeczkę ten smak. Jest to połączenie ananasa, banana i słyszałem, że też mango. Nie jestem do końca pewien, ale ten owoc jest nazywany najsmaczniejszym owocem świata i zastanawiam się, co na ten temat powiedziałaby Cherrymoya, która również jest nazywana najsmaczniejszym owocem świata. Cherrymoya to był owoc, który otwierałem tutaj na łamach owocowego openingu praktycznie na samym początku serii. Proszę bardzo, na samym początku, 4. odcinek to była Cherrymoya. Jeśli chodzi o Cherrymoyę, to dobrze ją wspominam. Czy owoc Monstery zbliży się do Cherrymoi albo chociażby do pierwszej trójki?
w tym rankingu. No mamy już tutaj kilkudziesięciu tak naprawdę zawodników, których otwierałem na łamach openingu. Nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Tak wygląda talerzyk z tymi, muszę wam powiedzieć, że bardzo uroczymi sześciokątami, bo to jest niesamowite, że owoc jest złożony z takich sześciokątnych płytek. Pięknie to wygląda. Naprawdę, jeśli chodzi o wygląd, jestem pod wielkim wrażeniem. Musicie sobie sprawdzić, może wam wkleję zdjęcie, jak wygląda pełen owoc tej monstery, ze względu na to, że to jest pełna kolba i jest taki dynks długi na górze, więc tę część akurat sobie odkroił Michał. No i dzisiaj nie jestem w stanie używać czarnego serca kruka, bo jest ono w zmywarce, więc używam brata. To jest wersja Stracciatella czarnego serca kruka, taka troszeczkę właśnie Stracciatella, tylko że w negatywie. Jestem ciekaw, czy mogę to chociaż troszeczkę odkroić. O! Tak się składa, że muszę zasłonić swoją twarz, żeby kamera złapała ostrość na owoc. Zobaczcie, nie wygląda to jakoś szczególnie imponująco, bo w środku jest bardzo dużo takich czarnych elementów. Być może zastanawiacie się, czy to jest brud, czy to jest jadalne. Nie, to jest część jadalna, to jest naturalne. Więc jeśli chodzi o te czarne elementy, no tutaj góra, tak jak mówię, jest delikatnie zaschnięta, ale ten element, ale mi ręka się trzęsie, jakbym miał delirium alkoholowe. Ta część owoca jest już świeżutka, więc myślę, że będzie dobrym pomysłem, żeby się po prostu w niego wgryźć. Ten element, który tak mi tutaj pięknie wystaje, wezmę do buzi na samym początku, więc cóż, twoje zdrowie, Michał, twoje zdrowie, Witek, dzięki za ten prezent, jesteście naprawdę niesamowici, doceniam to, bo wiecie, to jest naprawdę droga sprawa. Jeśli chodzi o ceny, które są w internecie, to jest od 20 do 50 euro za kilogram chyba. Próbuję. Jeszcze wezmę to z deski. Bardzo mięciutki. Ale konsystencja nie jest taka... Nie rozpływa się w ustach aż tak bardzo. Na samym końcu mamy taką mięsistą konsystencję, która jest bardzo przyjemna. Zaczyna przypominać taką... Często jest tak, jak na przykład jemy jakieś cytrusy, dajmy na to mandarynkę. Jak się wyssie sok, to zostaje ten szkielet, powiedzmy, mandarynki, który jest taki bez smaku i dość twardy. Tutaj nie mam na co narzekać tak naprawdę. Początek jest bardzo słodziutki. Jest to połączenie różnych smaków i mam wrażenie, że jest tam taka nutka, muszę to zjeść jeszcze raz. Faktycznie jest taka nutka ananasa, ale konsystencja faktycznie odrobinę bananowa. Niesamowity smak. Czy ja się podrażniłem? Chyba nie. Coś tak w język mnie ukuło. Chyba nie. Niesamowity smak. Na końcu ta papka, bo jest to bardzo mięsiste, muszę wam powiedzieć. Bardzo dużo soku, bardzo dużo smaku. W momencie, w którym ten sok już się, powiedzmy, kończy i zostaje wam ta papka, to nie jest nieprzyjemna papka, która zalega wam w ustach. Przypomina konsystencją takiego żelka, takiego mięciutkiego żelka, może jak jakąś taką piankę. Pyszne. Chyba będę musiał poczekać, aż reszta dojrzeje, bo nie chcę tutaj się poparzyć. Mam wrażenie, że trochę w język się poparzyłem, nie wiem dlaczego. Może to tylko placebo, bo gdzieś dotknąłem językiem jakiegoś dalszego elementu. Niesamowity smak. Nawiązujący do smaków, które się zna, ale jednocześnie posiadający własną twarz. Ten owoc uczy cierpliwości, żeby nie jeść go w całości, ale jak się go je, to chce się otworzyć jeszcze dalej. Chce się kolejny rządek tych płytek odsunąć, żeby zjeść jeszcze troszeczkę kawałek. Obgryzłem go dookoła. Zostało mi troszeczkę z tej strony. Bieju! Zobaczę, może trochę płytek jeszcze zejdzie. No odchodzą, no odchodzą. No, co mam powiedzieć? No trochę odchodzą, kurde, jak tak, nie, że się same odczepiają, ale... Dobra, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował i nie będę jadł jeszcze dalej, ale muszę wam przyznać, że jedzenie tego owocu jest uzależniające. Tak się on prezentuje po zjedzeniu. Widać tutaj ten trzon, wokół którego jest miąższ. Jeśli chodzi o przekrój, tak to wygląda. Macie ewidentnie tutaj trzon, miąższ i płytki. Niesamowity owoc, pod kątem wyglądu robi naprawdę wielkie wrażenie, ale smak to jest coś niesamowitego. Nie wiem, co tu jest najlepszym elementem tego owoca, bo wygląd, jaki jest, każdy widzi, może się podobać, ale dla mnie to jest dzieło sztuki. Jeśli chodzi o smak, to już wam powiedziałem, ale konsystencja, nie wiem, czy to nie jest największy plus tego owoca. Trudno się tutaj zdecydować. Konsystencja jest niesamowita. Ten miąższ z intensywnym sokiem, rozpływający się w ustach na początku, a potem stanowiący takiego przyjemnego glucika. To jest aż niesamowite, że końcówka tego owoca, czyli można byłoby myśleć na początku, że ten miąższ, który już nic nie będzie miał do zaoferowania, jest tak przyjemny. Muszę to jeszcze ugryźć. Wiecie co? Matka natura nie przestaje mnie zadziwiać. To nie jest owoc, który po prostu się zrywa i je. Trudno mi wskazać palcem rzecz, która jest w tym wszystkim najlepsza, ale
fakt, że jedzenie tego owocu to nie jest po prostu zerwanie z drzewa i jedzenie, tylko rytuał, że trzeba czekać, trzeba odłożyć ten owoc potem na półkę, albo gdzieś tam, widziałem, są różne, powiedzmy, sposoby przechowywania, niektórzy wkładają to do szklanki w ten sposób pionowo, przykrywają to jakąś płachtą, czy tam ręcznikiem papierowym. Ja to akurat trzymałem w takim miejscu, żeby koty tego nie mogły znaleźć, ani ugryźć, ani nic z tych rzeczy. W cieniu, w zaciemnionym miejscu spokojnie dojrzewał. Fakt, że to nie jest owoc, który się je na raz, jest dla mnie najbardziej imponujący. Owoc nam mówi, dokąd możemy go zjeść, a jeśli wykażemy się brakiem cierpliwości, to nas za to karze. To jest owoc, który ma największą świadomość ze wszystkich dotychczasowych zawodników. To jest niesamowite. Jestem naprawdę pod wrażeniem i nie mówię tego ze względu na to, że to jest prezent. W przypadku oceny za smoczy owoc troszeczkę poleciałem. Jak sami pamiętacie, smoczy owoc dostał ode mnie 11 punktów za wygląd, ale były to zasłużone punkty. Muszę przyznać, że tak jak bardzo uwielbiam to, jak wygląda owoc monstery, te płytki, przekrój. Pod kątem koloru nie są to jakoś szczególnie imponujące albo niespotykane kolory. To muszę przyznać, że ten zielony, żółty i tak dalej, to są dość pospolite kolory. Smoczy owoc, ten różowy, to było coś zupełnie z innej bajki, więc tutaj absolutnie 11 nie dam, ale myślę, że to jest owoc, na który czekałem. Od wielu lat. Naprawdę. Tutaj tyle tych rzeczy, nie wiem gdzie mogę to napisać, ale przechodzę do oceny i robię to z wielką przyjemnością. Owoc monstery. Wygląd 10. Smak 10. Konsystencja i tutaj oceny jestem najbardziej pewien 10. Maksymalna ilość punktów 30 punktów. Takiego zawodnika jeszcze nie było. To jest drugie miejsce, jeśli chodzi o historię owocowego openingu, ze względu na to, że tak jak wam pokazałem, smoczy owoc przekroczył limity pod kątem wyglądu, był niesamowity, ale czy to jest jedyny owoc, który dostał 10 za smak? Jabłko dostało 9,97, więc było bardzo blisko. Granadilla dostała 9,5, Kaki dostało 9,5, Cherry Moja, czyli ponoć najsmaczniejszy owoc, dostało 9, Smoczy owoc dostało 9,5, Melon również 9,5, ale to były smaki... A nie! Rambutan i Mangostan dostały 10, czyli to nie jest tak, że tutaj poleciałem po bandzie. Awokado, jeśli chodzi o konsystencję, mangostan zresztą też dostawały 10 za konsystencję. W ogóle zobaczcie, jakie wysokie oceny dostały rambutan i mangostan. Gdyby połączyć rambutan i mangostan i zrobić z tego rambostan, to byłaby kolejna 30, ale owoc monstery to jest osobna historia. Niesamowity owoc. Jestem wielkim fanem. Dziękuję Witek, dziękuję Michał, dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z was wiedział o tym, jadł, próbował, jakie macie doświadczenia, o ile jakiekolwiek z tym owocem. Ja nie byłem świadomy istnienia czegoś takiego, ale teraz mogę wejść do pociągu fanów. Jeśli będzie jechał pociąg fanów owocu monstery, to ja kupuję bilet i jadę. Myślę, że nie będę sam go jadł. Oczywiście poczęstuję też Marcie. Myślę, że też zawiozę go do rodziców, żeby też mogli spróbować, no bo takich rzeczy się nie próbuje na co dzień. Takie rzeczy się próbuje raz w życiu. Niesamowita sprawa. Jestem bardzo wdzięczny, że miałem okazję to spróbować. Polecam wam, jeśli będziecie mieli okazję. Co prawda nie jest to rzecz tania, aczkolwiek jak widzicie, ja nie zapłaciłem za nią nic, może też będziecie mieli trochę szczęścia, a może nadarzy się po prostu jakaś okazja, żebyście mogli tego spróbować. Mam nadzieję, że nie pokręciłem niczego, bo czytałem informacje, które wcześniej były mi wysyłane gdzieś tam właśnie z internetu, także tak to wygląda. Jestem wielkim fanem. 30 punktów, jeśli chodzi o ranking, nie było drugiego takiego. To jest drugie miejsce w historii owocowego openingu, tuż za smoczym owocem, który za smak nie dostał 10, ale tak powinien smakować owoc. To jest owoc przez duże O, przez duże W, przez duże drugie O i przez duże C na końcu. Absolutne kino. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie lajka. Jeśli się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I to tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciana.